Chyba jesteśmy uratowani. Uratowani. No zobaczcie, co tam ślady jakie narobiłem. I to jest cały teren, na jaki stać to auto. Wybraliśmy świetny teren. Dobraliśmy do tego świetny samochód. I tak się zastanawiam, za co kochać pick-upy? Ja je kocham za uniwersalność. Można sobie wsiąść na pakę, mamy ramę, potężny silnik V8, no i spartańskie, męskie wnętrze. No i możliwości. Ale tak naprawdę to guzik prawda, bo pick-upy w naszych warunkach są tak naprawdę bez sensu. Mamy dużą przestrzeń, którą możemy załadować, ale tak naprawdę na co dzień jej nie wykorzystujemy. Mamy możliwości terenowe? Nie, mamy po prostu duży silnik i zwyczajny napęd na 4 koła. A to auto, o którym Wam mówiłem, to auto Made in China, którym tutaj nie wjechaliśmy, bo okazało się zbyt grząsko. Tak, ten drobny piaseczek okazał się zbyt grząski dla potężnego pick-upa wyprodukowanego w Chinach. Dlatego musimy do tego pick-upa dojść. Tutaj znowu jest grząsko. Tutaj to już w ogóle nie wjechalibyśmy. Wiecie dlaczego? Bo wszystko, na co było stać to auto, to są te ślady. Tutaj już się zakopał. Dlatego tutaj mogliśmy sobie pozwolić, żeby wjechać, bo robi się nieco bardziej twardo. Dlaczego? Bo to Maxus T90 w wersji EV, czyli elektrycznej, z napędem tylko i wyłącznie na tylną oś, z silnikiem na tylnej osi i bez jakichkolwiek systemów wspomagania jazdy terenowej. Zobaczcie, jak ten samochód się prezentuje. Świetnie! Męski, muskularny, olbrzymi tył z takim wytłoczonym napisem Maxus. Ktoś tutaj po prostu ukradł znaczki. Imitacja rur wydechowych chyba, albo może to być taki stopień, żeby wejść na pakę. Ha! Samochód ma 5 metrów 30 centymetrów długości. To nie jest jakiś gigantyczny kolos, bo to są rozmiary tak naprawdę zbliżone do Toyoty Hilux, do Forda Rangera, do innych pick-upów, które są na naszym rynku. To, co jest niesamowite w tym samochodzie, to jest właśnie jego elektryczny napęd. Ale napęd, który wcale nie chowa się, nie kryje się pod tą przepiękną maską z niesamowitym grillem, tylko on jest zamontowany z tyłu. W takim razie, co mamy z przodu? Oprócz tych niesamowitych wlotów powietrza, fajnie zaprojektowanych świateł i reflektorów, ładnie to wygląda, nie? To co mamy tutaj pod spodem? Bo przyznam się Wam szczerze, że jak zajrzałem pod maskę, to troszeczkę zdębiałem. Bo pod maską sytuacja wygląda tak. O, mamy siłowniki, proszę. No wygląda to co najmniej jak jakieś V6 ustawione w poprzek i nawet, czy słychać? Nawet brzmi jak jakiś silnik, no może benzynowy albo diesla. Dobra, słuchajcie, ale możemy się śmiać, a tak naprawdę Maxus T90 w wersji elektrycznej to jest auto, które powstało właśnie, można sobie zadać pytanie, dla kogo to auto powstało? Nie ma na to dobrej odpowiedzi, bo w Europie, a szczególnie w Polsce, pick-upy nie istnieją. One istniały przez krótki czas, jak można było od nich odpisać podatek i wrzucić na firmę i wtedy to wszystko jakoś się zgadzało. Teraz także możemy kupić to w cenie netto, no ale użytkowość jest tych samochodów praktycznie żadna. Bo z drugiej strony my pokochaliśmy w Europie pick-upy luksusowe. Właśnie dlatego Volkswagen przy nowej generacji Amarocka, który jest tak naprawdę klonem Forda Rangera, zdecydował się na wprowadzenie tylko i wyłącznie najbogatszych, najbardziej luksusowych i komfortowych wersji tego samochodu. Dopiero teraz, kilka lat po premierze, wprowadził taki bazowy model, bazową wersję ze stalowymi felgami i z czarnymi zderzakami. U nas po prostu w Europie kultury pick-upów nie ma. A na przykład w Azji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jest normalny, codzienny, użytkowy samochód, w którym, co najciekawsze, można wozić na przykład rodzinę na pace. Jedźcie sobie do Tajlandii, zobaczycie, jak tam można wykorzystywać pick-upa. I tam wcale pick-up nie jest samochodem terenowym. Tam nikt nie potrzebuje olbrzymich opon i reduktorów. Nie, wystarczy napęd na tył i można śmigać z miasta do miasta, a na przykład kosiarkę, kozę albo zakupy przewieźć na pacę. Wracam do silnika, bo on wygląda tutaj naprawdę bardzo ciekawie.
Powiedziałem Wam, że tutaj nie ma silnika, zatem co kryje się pod tą przepiękną plastikową pokrywą? Tada! Zdziwieni? To jest ładne. Gdyby tutaj było napisane Biturbo albo coś takiego, byłoby bardzo fajnie. A tutaj inwerter na konstrukcji skleconej z kątowników, skleconej w garażu. Tak, bo normalnie w Azji ten samochód pod maską ma 2-litrowego diesla, napęd na 4 koła i wszystko się w tym samochodzie zgadza. Po co zatem wersja elektryczna? Jak to po co? Jeśli Chińczyk sobie pomyślał, że przecież w tej głupiej Europie za takie auto jeszcze dają dodatkowe pieniądze, dopłacają, żeby tylko ktoś to kupił, no to wykorzystał okazję i stworzył na bazie zwykłego samochodu z silnikiem diesla wersję elektryczną. I możemy się śmiać, że to średnio jeździ, średnio wygląda i wykończone jest średnio, ale to jest. Chodźcie zobaczyć, gdzie jest ten silnik, bo to jest naprawdę niesamowite. Takiej konstrukcji w sumie drugiej nie znajdziecie. Panie silny, proszę teraz tutaj się położyć pod samochodem. Mamy normalną sztywną oś, mamy normalny resor piórowy i ktoś tutaj domontował silnik elektryczny. Widzicie, jak zmniejszył się prześwit tego samochodu właśnie przez ten silnik elektryczny? No dobra, może się nie zmniejszył, bo tak naprawdę tutaj jest mechanizm różnicowy i to on jest najniższym punktem, ale dokładnie na tej samej wysokości jest zamontowany pakiet baterii, który w przypadku pick-upów akurat łatwo jest stosunkowo zamontować, no bo wystarczy wpasować go między ramę, bo ten samochód zbudowany jest na ramie. Bateria 88,5 kWh to naprawdę całkiem sporo. Zupełnie inną kwestią jest zasięg tego samochodu, no bo widzicie aerodynamika cegły. Tutaj wcale nie chodzi o finezję wykonania, chociaż z zewnątrz ten samochód naprawdę robi dobre wrażenie, wygląda nieźle, jest nieźle zmontowany i ma całkiem sporą pakę, ale ona nie jest jakaś szczególnie duża, chociaż całe nadwozie widzicie, to jest podwójna kabina, czyli 4-drzwiowe nadwozie z dużą paką. Ładowność jest tutaj kluczowa, bo w przypadku tego samochodu ładowność przewyższa ładowność u konkurencji, nawet spalinowej konkurencji. Ten samochód, mimo tego, że waży 2 tony 300 kg, ma ładowność 1000 kg. Tonę potrafi tutaj zapakować i przewieźć, a taki Hilux czy taki Ranger potrafią zrobić to z ładunkiem o masie 850-860 kg. Owszem, Hilux ma nieco większą pakę, Ranger dość podobną, no ale ta ładowność w niektórych przypadkach bywa kluczowa. Maxus, jak już niejednokrotnie Wam mówiłem, należy do koncernu SAIC Motor. Ale importerem na Europę jest prywatna holenderska firma, która zdecydowała się wprowadzić ten samochód tylko w jednej specyfikacji. I właśnie dlatego możliwą opcją wyboru jest tylko kolor. Mamy w standardzie właśnie te rury, mamy w standardzie taką tapicerkę, jaką mamy i mamy też w standardzie podwójną kabinę. I zobaczcie, tego miejsca, jak na pick-upa, jest tutaj naprawdę sporo. Bo to jest jeden z większych pick-upów na rynku, jeśli chodzi właśnie o kabinę. No może jeszcze SsangYong Grand Musso dorównuje tej przestrzeni, którą tutaj znajdziemy. Jest sztuczna skóra, wszystko oczywiście jest wykonane z twardych plastików, ale te twarde plastiki są przydatne, gdy trzeba na przykład posprzątać wnętrze mokrą szmatą. Tu mamy normalne gniazdko 230, mamy gniazdo zapalniczki, nie mamy żadnych nawiewów, mamy... To jest luksusowe wykończenie, czyli kieszonki. W drzwiach z kolei też kieszonka na niedużą butelkę. Port USB do ładowania telefonu? Nie tutaj. Ale mamy podłokietnik z cup holderami. Są regulowane zagłówki i ta kanapa jest też regulowana, a to znaczy, że można ją złożyć i przewozić jakieś rzeczy tu. Bo paradoksalnie pick-up, który ma olbrzymią pakę, nie jest bardzo pojemnym samochodem, w którym na przykład możemy wozić tam rzeczy jak w normalnym bagażniku. No bo wystarczy, że spadnie deszcz i już jest klops. Albo jak tam na przykład położyć torbę z laptopem. No nie, to wszystko trzeba chować do środka, chyba że mamy zabudowę albo mamy jakieś skrzynie, które właśnie służą jako bagażnik. A tak, tutaj możemy schować na przykład przewody do ładowania.
Te przewody są w cenie samochodu, jakby ktoś miał wątpliwości. A tutaj mamy, co mamy tutaj? Inne przewody. No tak, bo tych przewodów musi być całkiem sporo. Czy się pionowo siedzi, czy wygodnie się siedzi? No to proszę bardzo. Teraz sprawdzę ci, usiądę i powiem, czy pionowo. Nie, moi drodzy, to nie jest jakaś niewygodna, twarda ławka. To jest wygodna kanapa. Owszem, ona jest nieco, jak dla mnie, za nisko zamontowana, bo mam takie wrażenie, że nogi mam mocno podniesione do góry, ale miejsca na stopy jest sporo i nie siedzi się pionowo i nie mam takiej potrzeby, żeby na przykład oparcie troszeczkę jakoś tam położyć i wyregulować. Nie, jest mi tutaj wygodnie, a to jest największy minus tych samochodów. No ale znowu, przecież takim samochodem nie jedziemy do wakacji, na przykład na wakacje do Grecji, no bo kto by to wytrzymał? W świecie elektromobilności wszystko dzieje się naprawdę bardzo szybko i każda kolejna generacja samochodu, a tak naprawdę każda aktualizacja systemu powoduje, że ten samochód staje się bardziej nowoczesny. T90 wcale nie jest jakimś starym samochodem, to nie jest stara konstrukcja, bo pojawiła się na rynku w 2021 roku, ale od razu była stworzona z myślą, z tym silnikiem biturbo również, na rynek nowozelandzki, australijski, do Arabii Saudyjskiej, do Afryki, wszędzie tam, gdzie pick-up jest wykorzystywany nie tylko jako samochód terenowy. W przypadku wersji elektrycznej no mamy śmieszną rzecz, na przykład zwyczajny kluczyk, ale jeśli dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, bo mam dobrą pamięć, może krótką, ale dobrą, to w przypadku dostawczego Maxusa z tą śmieszną kamperową zabudową, test tego auta możecie sobie zobaczyć na naszym kanale, też było dokładnie to samo. Był tradycyjny kluczyk, żeby ten samochód odpalić. Musimy ten kluczyk tradycyjny wsadzić do stacyjki i przekręcić. I wtedy tutaj na analogowych wyświetlaczach mamy napis Ready. I dopiero teraz ten samochód jest uruchomiony. Przyznajcie, że w przypadku samochodów elektrycznych to wszystko dzieje się jakby z automatu i jesteśmy do tego po prostu już nieprzyzwyczajeni. Po prostu odzwyczailiśmy się od tego, a tak naprawdę producenci nas odzwyczaili. Nie ma także w normalnych samochodach współczesnych elektrycznych zwyczajnego hamulca pomocniczego. Tutaj taki hamulec jest. I takich elementów w tym samochodzie znajdziemy zdecydowanie więcej, bo z jednej strony musimy cały czas pamiętać, że to jest przecież konwersja takiego zwykłego, budżetowego, bym powiedział, samochodu, chociaż no, T90 jest jednak takim flagowcem Maxusa, jeśli chodzi o pick-upy, gdzieś pomiędzy T60 a T70, chodzi oczywiście o wielkość samochodu, ale jednak to jest samochód przeznaczony na rynki, gdzie niekoniecznie ta cena jest, czy musi być wygórowana. No dobrze, ale jak to wnętrze jest tutaj urządzone? Niewygodny jest fotel, on ma krótkie siedzisko, do tego chciałbym siedzieć trochę niżej. Poza tym to podbicie lędźwi tutaj jest jakoś, no nie w tym miejscu, w którym być powinno, a ten materiał, ta prawdziwa skóra ze sztucznej świni, mam wrażenie, że w upalne dni mocno powodowałaby, żeby moje ciało się pociło i przyklejało do tego, więc to nie jest jakoś super wygodne i wykonane z dobrych materiałów. Co więcej, ta gąbka jest bardzo miękka, więc wpada się w ten fotel i nie ma praktycznie żadnego trzymania bocznego. Te plastiki, one są twarde, ale nieraz przekonałem się, jeżdżąc na przykład Hiluxem bardzo plastikowym, takim twardym w Afryce, że to naprawdę jest po to, żeby wziąć szmatę i ten kurz, który się zbiera, wytrzeć i nie mieć z tym problemu. Więc tego naprawdę bym się nie spodziewał. No chyba, że tak jak powiedziałem, ktoś oczekuje od pick-upa dużego komfortu i pewnej dozy luksusu i traktuje właśnie ten samochód jako auto luksusowe. Ale teraz mi przyszło do głowy, że Mercedes też próbował z pick-upem, no i jakoś mu nie wyszło, więc trochę z tym luksusem chyba coś jest nie tak w przypadku nadwozi typu pick-up. Duży, szeroki tunel, to jest fajne, tu mamy półeczkę. Niestety nie ma tutaj ładowarki indukcyjnej na telefon. Mamy dwa porty USB, USB tej pierwszej generacji. Tutaj mamy dwa miejsca na kubek, głęboki schowek, chociaż taki głęboki, mieści się radio, jakaś półeczka. Mamy system, powiedziałem, że nie ma tutaj żadnych systemów. Jest system, który ma umożliwiać zjazd z góry. No, system jest i super, tylko nie wiem, jak pod tą górkę podjechać. No ale umówmy się, na zwykłej szutrowej drodze ten samochód da sobie radę. Możemy wyłączyć tutaj ESP i mamy dwa tryby jazdy, Eco i Power.
To jest absolutne minimum i podstawa. Druga rzecz to jest dźwignia zmiany biegów. Ona też jest ciekawa, bo ma tylko 3 pozycje R, N i D, czyli wsteczny, neutralny i D, czyli do przodu. I ciekawostka, zostawisz na D, wyłączysz silnik, nie zaciągniesz hamulca ręcznego i auto zacznie się toczyć w przód albo do tyłu. To samo będzie się działo na neutralu. No i oczywiście na wstecznym, więc trzeba pamiętać o normalnym hamulcu pomocniczym. Co więcej, jak wyłączymy samochód, to cały czas świeci mi się kontrolka, że jestem na biegu do przodu. Zatem, czy jak odpalę ten samochód, to będę miał od razu bieg do przodu włączony? Nie, bo żeby uruchomić samochód w tryb jazdy, muszę zrobić na D i muszę teraz przekręcić kluczyk i dopiero teraz wcisnąć bieg, przekręcić pokrętło, co więcej z wciśniętym hamulcem. To dość skomplikowane i na przykład próbując wjechać tutaj w ten teren, no czasami w terenie jest tak, że jak czujesz, że auto się zakopuje, a jedziesz taką niedużą prędkością, czyli tak naprawdę tylko ruszasz, to możesz próbować to auto rozbujać. Wtedy musisz szybko przełączyć na bieg do przodu i bieg do tyłu, albo jedynkę, albo wsteczny. No tutaj niestety nie jest to możliwe, bo żeby zmienić bieg, musisz wcisnąć pedał hamulca. A to skutecznie uniemożliwia właśnie to rozbujanie samochodu. Dobra, słuchajcie, dajcie spokój. Tym samochodem nikt w teren przecież rozsądny nie pojedzie, bo to nie jest samochód terenowy. To mamy wyjaśnione. System infotainment. Nieraz pokazywaliśmy Wam na kanale Automade in China samochody Maxusa i nieraz mówiłem Wam, że te samochody są troszeczkę jakby z minionej epoki, z minionej dekady. I tutaj wyraźnie właśnie to widać. Co więcej, pokazaliśmy Wam Maxusa e-Deliver 7, który jest już współczesną interpretacją samochodów i jest takim samochodem właśnie, którym Maxus się chwali. Tutaj mamy tą jakby poprzednią epokę, minioną epokę. Dlatego ten wyświetlacz jest bardzo prosty, wyświetla absolutne minimum. Możemy podłączyć telefon, ale jest Android Auto albo Apple Play, Apple CarPlay. Mamy też z funkcji, które jakieś tutaj są zaszyte, te nieszczęsne albumy, mamy instrukcję obsługi i tak naprawdę tyle, bo możemy z ustawień, jeśli chodzi o ustawienia samochodu, wybrać sobie tylko i wyłącznie światła odprowadzające do domu, chociaż jest polskie menu, to też jest dobre i widzicie, żyłem w takiej nieświadomości i za każdym razem mówiłem, że Omoda jest pierwszym chińskim samochodem, który ma polskie menu. Tada! Maxus, muszę to odszczekać. Maxus jest pierwszy, który to polskie menu ma. Opcje informacji zwrotnej mogą migać albo migać i klaksonić. No, są takie różne rzeczy. Oczywiście automatyczna blokada drzwi, odblokowanie drzwi, szyb. Co tutaj jeszcze mamy? Wyświetlacz, ustawienia wyświetlacza, ustawienia podłączenia z telefonem, dźwięk, reset systemu i w zasadzie tyle. Nie ma tego za dużo. Nie jest to jakieś super, hiper, jeśli chodzi o jakość, a szczytem wszystkiego jest kamera, bo niby duży wyświetlacz, jak włączymy wsteczny bieg, mamy kamerę, czujników nie, i ona się tutaj wyświetla, ale tylko na połowie ekranu, a ta połówka to jest tylko taka grafika, to nie jest widok 360. Nie, to nie ta klasa samochodu. Tutaj mamy kratki wylotu, a tutaj mamy panel do regulacji klimatyzacji. I tutaj też jest ciekawostka, bo na przykład regulacja temperatury to odbywa się na zasadzie wysokiej albo niskiej temperatury. Nie ma wskazania, ile stopni możemy sobie ustawić, więc jest niebieskie, czyli zimne, białe, czyli takie neutralne i czerwone, czyli bardzo ciepło. Siła nawiewu, kierunek nawiewu i tyle. Możemy wyłączyć klimę, albo włączyć, albo w ogóle wszystko wyłączyć. To nie są takie fizyczne przyciski, to nie są takie regulatory, które możemy przesuwać góra-dół. Tutaj po prostu trzeba przycisnąć i wtedy coś zaczyna się dziać. I w zasadzie tyle. Fajna półeczka tu, oczywiście to wszystko tu spadnie. Tutaj pasażer ma strachłapkę, jest dość głęboki schowek. No tak, ten tunel szeroki jest fajny. I kolejna fajna rzecz, widać, że działa klimatyzacja, bo to jest od drugiej strony. Nie ma w samochodzie tym, czyli Maxusie, automatycznie podnoszonych szyb. Żeby szybę podnieść, muszę tutaj cały czas trzymać ten pstryczek. No i tyle. Jedziemy, bo to jest najfajniejsze. Można się śmiać,
silnie się śmieję, ale tak naprawdę, żeby ten samochód jechał z jako tako wyregulowanym zawieszeniem, to trzeba by było zapakować tu przynajmniej 300-400 kg. No zbliżyć się gdzieś do tej granicy połowy ładowności i wtedy ta paka by nie podskakiwała. A tak? Zobaczycie, co się będzie działo, ale nie uprzedzajmy faktów. I ostatnim elementem, który jest bardzo analogowy, to jest wyświetlacz przed moimi oczyma, czyli prędkościomierz analogowy, czyli zużycie mocy dostępnej, również analogowe, teraz mamy 0, ale nie odjedziemy nigdzie, mogę tutaj dodać gazu, widzicie, co się dzieje, ta wskazówka tutaj się rusza. Jest poziom naładowania baterii również zwyczajnym analogowym wskaźnikiem. No to jest niebywałe. A po prawej stronie miało być coś analogowego, ale nie ma, bo chyba ktoś zapomniał. Albo nie było co, no bo co, zbiornik paliwa nie istnieje, baterię mamy tutaj, temperatura w zasadzie nie jest istotna. Jedynie po środku jest niedużych rozmiarów ekranik i to właśnie na nim, tutaj jest regulowane, wyświetlają się tak, zasięg, oczywiście jakieś systemy, znaczy nie systemy, tylko sytuacje serwisowe, średnia prędkość, prędkość jazdy i woltaż baterii, amperomierz baterii, obroty, nie analogowo, tylko cyfrowo i najważniejsze, zużycie energii. Wy już widzieliście, teraz powiem głośno, 29,9. No mistrz oszczędności to nie jest, chociaż podczas jazdy to zużycie jakoś całkiem spada. Może nawet nie całkiem. Ach, czuć jak koła buksują, jak napęd walczy. No jakoś się tam przesuwamy, ale wyobraźcie sobie, ten samochód waży 2 tony 300 kg, z czego zdecydowana większość tej masy jest właśnie na tej tylnej osi, więc to po prostu nie może się udać. Więc spróbujemy może do tyłu, wyjedziemy, co? O, a do tyłu w ogóle jest taki efekt, że on odcina. O, to też nie jest fajne, ale może to jest po to, żeby właśnie w tym momencie, kiedy on odcina napęd, ja puszczam gaz, dodaję znowu i mamy ten efekt bujania, o którym Wam mówiłem. Zresztą, co tu dużo gadać, ten efekt bujania wykorzystuje nowy Maybach, czy tam Mercedes GLS w wersji Maybach, który ma ten taki tryb pompowania. Dobra. Przyznam się na szczerze, że nie za bardzo chce mi się tutaj latać z łopatą i wykopywać to auto, więc zobaczymy. Może jak wyprostuję koła, to będzie lepiej. No, coś tu się dzieje, no, coś tu się dzieje. Chyba jesteśmy uratowani. Uratowani! O, zobaczcie, co tam ślady, jakie narobiłem. I to jest cały teren, na jaki stać to auto, żebym teraz tutaj się nie wkopał jeszcze. O, widzicie? Zmieniłem bieg, nie nacisnąłem mocno hamulca i w ogóle nic się nie wydarzyło. No. Fajny jest ten tryb bujania. To jest takie, powinno się to nazywać żeglowanie. Normalnie odcina, ja mogę trzymać wciśnięty pedał gazu, a on sobie odcina, ale jak już czuję, że jedzie, jak już jest troszkę tej przyczepności, to jakoś tam się wygrzebuje z tego. Nieźle. To jestem w szoku, powiem Wam. O rety. No nic, wiecie, takie rzeczy to się zdarzają w terenie, nie? I teraz powinniśmy wyjechać. Widzicie, znowu, nie wcisnąłem hamulca, zmieniłem bieg i nic się nie wydarzyło. Uratowani! Prawie. Dobra, to jakoś tak ładnie zrobimy, żebyśmy ładnie wyjechali. No, jesteśmy na asfalcie. Próba terenowa zdana.
I nawet mimo tego, że zaciągnąłem hamulec pomocniczy, o widzicie co się dzieje? Jadę, przecież zaciągnąłem. Łomatko. A zrobiłem na N. A czy na D zjadę? Nie, bo jadę, widzicie, do przodu. Czyli tak i mocno do góry. No i na równym asfalcie jest zupełnie inna jazda. Jest zdecydowanie przyjemniej, chociaż cały czas czuję, że ta paka ma tendencję do podskakiwania. Ten samochód cały czas po prostu walczy z drogą. On podskakuje. Cały czas, ta szczególnie tylna paka na resorze, ma taką tendencję do wpadania w takie wibracje, w takie nierówności, chociaż to jest ewidentnie właśnie od nierówności drogi, więc jak droga będzie jak stół, będzie bardzo aksamitnie. Jak będą poprzeczne nierówności, to będzie nieprzyjemnie. 310 Nm, 180 koni mechanicznych, chociaż w niektórych specyfikacjach jest 177, to przyspieszenie, poczucie dynamiki jest taki moment wciskania w fotel, ale później widać, że no, system, który zarządza tą mocą, jest tak skonfigurowany, że on odpuszcza tylko po to, żeby po prostu oszczędzać baterię, bo umówmy się, w tak dużym samochodzie, tak mało aerodynamicznym samochodzie, no to zużycie przy wyższych prędkościach jest zdecydowanie wyższe. W ogóle śmieszne jest to, że maksymalna prędkość tego samochodu to jest 120 km na godzinę. Mi udało się rozpędzić to auto na drodze szybkiego ruchu do 125 i ani grama szybciej, więc zastanawiam się troszeczkę, jak ten samochód zachowywałby się właśnie pod pełnym załadowaniem. Mogłoby być ciekawie, no ale muszę sobie zostawić jeszcze trochę zasięgu, żeby wrócić tym autem do domu. Nie ma tutaj żadnego aktywnego tempomatu. Nie ma tutaj tego rodzaju systemów. Wspomniałem, jest tylko system, który pomaga zjechać ze wzniesienia. No ale to jest po prostu analogowe auto, które takich systemów nie ma. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli cena. No, tutaj jest kwestia dość interesująca, bo mamy tak naprawdę promocję aktualną na ten samochód, więc cena wydaje się dość atrakcyjna. To jest, uwaga, uwzględniając dopłatę, mój elektryk 95 000 złotych netto. Dodając do tego VAT, robi się 116 000 złotych. Wow, powie ktoś, mam elektrycznego pick-upa. Pal licho, że z napędem tylko na tył i nigdzie w teren nie jadę, wystarczy mi. Jest to jedno z tańszych aut elektrycznych na naszym rynku. Kłopot jest tylko taki, że to jest auto nowe, ale z 2022 roku. To samo auto z rocznikiem 2023 kosztuje już, uwaga, 200 ponad tysięcy złotych. Jak to możliwe? No bo cennik ten w cenie 95 000 złotych netto uwzględnia już dopłatę mój elektryk. Pomijamy dopłatę mój elektryk, wtedy robi się cena 133 000 netto, czyli 166 000 brutto. Ten sam samochód z rok młodszy, nie 2.4, tylko 2.3, kosztuje już ponad 270 000 złotych. Dziwne, prawda? No ale tak jest. Tak? Stoi w cenniku. I teraz chyba najciekawsza informacja, bo w tym roku Maxus pokaże kompletnie nowego pick-upa elektrycznego, zbudowanego już z myślą o właśnie elektrycznym napędzie, czyli można by powiedzieć, że to będzie taki Ford F-150 Lightning, tylko że auto made in China. Chińska wersja takiego samochodu i to będzie samochód, który będzie przede wszystkim wyglądał zupełnie inaczej, który będzie jeździł zupełnie inaczej, który będzie miał napęd na 4 koła i będzie, no można by powiedzieć, nieco bardziej praktyczną terenówką. Czy znajdą się na niego chętni? Nie mam zielonego pojęcia, ale będzie to nadal jeden z nielicznych pick-upów na rynku, na naszym rynku, bo ten nowy Maxus, on chyba dzisiaj nazywa się GST, będzie dostępny także w Polsce. Czyli będzie elektrycznym pick-upem, czego nie można powiedzieć o elektrycznym Fordzie, którego na naszym rynku oficjalnie nie ma. Reasumując, nie zastanawiam się wcale, dla kogo ten pick-up jest. On po prostu jest. Jeśli komuś jest potrzebny,
to sobie takie auto kupi. Teraz może kupić je w świetnej cenie za około 120 000 złotych. No tylko musi się pogodzić, cały czas te nierówności, musi się pogodzić z tym, że ma nowe auto z 2022 roku. Poza tym auto jest wygodne, fajnie wygląda, nieźle jeździ. Nie powiedziałem o jednej rzeczy. Ten napęd na tylną oś powoduje, że przy mocnym wciskaniu, telefon mi spadł, przy mocnym wciskaniu gazu na mokrej nawierzchni i to nie daj Boże jeszcze na jakimś zakręcie, powoduje, że auto staje się bardzo nadsterowne. O tym niejednokrotnie wspominałem Wam w przypadku elektrycznych samochodów chińskich, że ten naddatek mocy, naddatek momentu obrotowego powoduje, że bardzo łatwo tymi samochodami zerwać jest przyczepność. Przecież tak samo dzieje się z innymi samochodami elektrycznymi, tylko tam wydaje mi się, że bardziej zaawansowany jest system kontroli jednak trakcji, system, który właśnie powoduje, że tej przyczepności samochód nie traci. A już absolutnym mistrzem świata w tym jest Volvo EX30, które również możecie obejrzeć na naszym kanale. EX30 w Twin Motor Performance, czyli 428 koni mechanicznych z napędem na 4 koła, ale 272 z napędem tylko na tył. I tam jakoś sobie z tym poradzono. A chyba nie muszę Wam dodawać, że to jest przecież też auto made in China. Czyli można się spodziewać, że nowy pick-up Maxusa nie będzie miał już tych wszystkich mankamentów, które ma T90. No, ale nie ma takiego wciśnięcia w fotel. W ogóle śmieszne jest to, że ten samochód wydaje różnego rodzaju dźwięki. Wcale nie mówię o tych pikaniach, które zarezerwowane są dla systemu ADAS, tylko tak. Inwenter zaczyna w pewnych momentach szumieć, coś tam bulgoce. Dobrze, że para się nie wydobywa. A w ogóle przy takiej prędkości do 20 km na godzinę, no to zgodnie z wymogami samochód elektryczny musi wydawać dźwięki. To jest taki dość nieprzyjemny dźwięk. Poza tym coś bzyczy, tak brzęczy irytująco, no nie jest to przyjemne. Ale jak tak się jedzie za 116 000 brutto, czyli 95 000 netto. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Co ma wspólnego łyżka z jesienią? Jesienią. Jesienią. Jesienią.